Cześć, witam wszystkich. Artbike z tej strony. Baterię już mam sprawdzoną, więc przystępuję do budowy baterii. To bateria 10S 5P, co daje nam szeregowo 10 sztuk po 5 sztuk połączonych równolegle. Zaraz Wam wszystko pokażę. No dobrze, zobaczcie. Mamy teraz 10 sekcji po 5 baterii. Widzicie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekcji. Czyli to jest bateria 10S 5P, ponieważ jest po 5 baterii. Każda sekcja ma po 5 baterii. Zaraz Wam powiem dlaczego. Po sprawdzeniu pojemności baterii układamy je w taki sposób, aby każda jedna sekcja po zsumowaniu miała tyle samo amper, czyli każda sekcja musi mieć taką samą pojemność. Tu mamy akurat po 5 baterii, one mają około tam 2000 mAh. Zobaczcie, niektóre mają 1700, niektóre mają 1800, te mają 2100, załóżmy, te mają 2000. I każda sekcja musi mieć tyle samo mAh po zsumowaniu. Mogą być jakieś malutkie odstępstwa, ale nie mogą być duże. Jeżeli na przykład nie macie baterii tak, aby Wam pasowało, załóżmy do 10 A, tak żeby każda sekcja miała 10 A, to możecie użyć zamiast 2000 mAh, możecie użyć sobie, załóżmy, dwie baterie po 1000 mAh, tak? Czyli w jednej sekcji będziecie mieli 6 baterii, a nie 5. Najważniejsze jest to, aby każda z tych sekcji tutaj miała tyle samo miliamper, czyli taką samą pojemność, tak? Czyli pojemność tych wszystkich sekcji musi być idealnie taka sama. I ta pojemność da nam pojemność całej baterii. Czyli jeżeli ja tutaj mam 10 tysięcy mAh, czyli jest to 10 Ah, tak? I połączę te wszystkie sekcje potem szeregowo, to bateria będzie miała 42 V 10 Ah. Także co zrobimy pierwsze? Najpierw połączymy, jeżeli tu już podliczyliście wszystko i wszystko Wam pasuje, że wszystkie sekcje mają po tyle samo amperogodzin, to łączymy je po prostu równolegle, tak? Minus do minusa i plus do plusa. Czyli co teraz będę robił? Odpalam moją zgrzewarkę i łączę te wszystkie sekcje. Stronę dodatnią, zobaczcie, będę izolował taką taśmą. To jest taki pryszpanik specjalny. Zawsze dobrze jest zaizolować tak, aby nie zrobiło zwarcia. Można kupić na eBayu wszędzie, jest bardzo tanie. Czasem się zdarzy, że izolacja jest uszkodzona, dlatego należy wymienić izolację na nową. Tutaj mam trochę tych koszulek termokurczliwych. No i sobie jedną muszę akurat wymienić. No tutaj widzę, że drugą będę musiał też wymienić. Tam już widzicie, wszystko obkleiłem. Posklejałem tak jak wcześniej mówiłem, tak żeby było po 5 sztuk tyle samo miliampera godzin. No zostało mi jeszcze trochę i przystępuję dalej do działania. Teraz muszę podgrzać to, tak aby ta cała termoskurczka dobrze dolegała do akumulatorka. Tak to mniej więcej wygląda. Nie starałem się, nie mam takiej suszarki specjalnej. Robię to po prostu z zapalniczką. Tak to mniej więcej wygląda. Możecie sobie popatrzeć. No i jadę dalej z koksem. Jeżeli chodzi o recykling tych baterii 18650, to zaraz Wam coś pokażę. Mam brudną rękę, bo samochód przed chwilą robiłem. O, widzicie, ta bateryjka ma 3,7 V, tak? I 2000 mAh. I po sprawdzeniu ma 2000 mAh, także ona w ogóle nie była zużyta. No, nie wiem, ile ona leżała tam w tym śmietniku w recyklingu, ale nie straciła nic na swojej wartości. Także jak widzicie, dosyć mocno oszukują nas wszędzie te firmy elektroniczne. Nie? No, tutaj się trochę już nazbierało. No dobra, swoją zgrzewarkę już przygotowałem. Zakładam okularki. Zobaczcie, tu mam już przygotowane tasiemki. I co? No zgrzewamy, tak? Ale najpierw może sobie sprawdzimy. Wezmę jakąś dobrą baterię. Sprawdzimy po prostu, czy zgrzewy są dobre, tak? Czy trzymają dobrze. No nie jest włączona nawet. Teraz dopiero jest włączona. No dobra, raz zgrzaliśmy i ok, czyli jak wiemy, że już zgrzew mamy bardzo dobry, jeżeli nie puszcza, to możemy się zacząć bawić w spawanie. Także biorę pierwszą
będę spawał. Ciekawie powiem wam z tym skałaczeniem. Cztery spawy na jedno ogniwo powinno wystarczyć w zupełności. O, wygląda to w ten sposób. Możecie sobie zobaczyć. No i jadę dalej z tym. Wiadomo, jeżeli nie macie zgrzewarki, to możecie polutować baterią. No dobrze, akumulatorki mamy już połączone równolegle. Po 5 sztuk, jak widać. Także teraz będziemy łączyli te sekcje szeregowo. Czyli zobaczcie, tu mamy minus z plusem. Potem odwrotnie, tam po drugiej stronie minus z plusem, potem po tej stronie i po tej, i po tej, i po tej. Powiecie, o co chodzi w włączeniu szeregowym. Ok, zobaczcie, tak wygląda wszystko już pospawane, pozgrzewane, jak kto woli. Wszystko już posklejałem, poukładałem i teraz będziemy to łączyli szeregowo, czyli sekcje, które są połączone równolegle po 4, mające około 10 tysięcy mAh będą łączone szeregowo, czyli plus do plusa, minus do minusa. A więc zaczynam. Pierw muszę przygotować sobie elementy do zgrzewania. Baterię obkleiłem takim specjalnym plaszpanem. No i nic, biorę się do roboty. Teraz przygotowałem sobie takie kawałki taśmy i będę po prostu zgrzewał. Widzicie tutaj plus z minusem na początek, nie? To później wolna, minus z plusem, wolna i tak dalej, tak żeby to było połączenie szeregowe. No chyba nie muszę tłumaczyć, na czym polega połączenie szeregowe baterii. Ok, jedną stronę zobaczcie, już polutowałem, zgrzałem i wygląda to tak. Tutaj to niestety nie doszedłem, także dałem po 2 tutaj, 2 tutaj, powinno wystarczyć. Wiecie, po dwa paski, także nie powinno być problemów. No i co? I teraz robię drugą stronę i sprawdzimy sobie, czy bateria jest taka, jak powinna być. No dobrze, bateria już jest skończona, sprawdziłem. Ma 33,5 V, czyli wszystko jest ok, ponieważ robiłem baterię na rozładowanych ogniwach. Nie róbcie na ogniwach naładowanych, ponieważ jest to duże niebezpieczeństwo. To teraz nic, bierzemy się do montażu BMS-a, tak zwanego Battery Management System. Podłączenie BMS-a jest bardzo proste. Proszę zobaczyć, tu macie charging minus, czyli ładowanie minus, tu macie baterię minus i tutaj jest power minus. No, czyli po prostu podłączamy te przewody. Zaraz wam wytłumaczę, jakie podłączyć i tak jak jest na BMS-ie napisane, tak musimy podłączyć baterię. No to zaraz to zrobimy. Ok, zaczynamy od tego czarnego przewodu, jest to minus i ten czerwony przewód to jest plus, to jest koniec. Także ja lutuję, potem wam pokażę, jak to wszystko zostało polutowane. Ok, BMS już polutowałem, to znaczy jeszcze nie cały, tylko po prostu przewody, które będą służyły do ładowania poszczególnych sekcji. A tak to zrobiłem, aby wam pokazać. Patrzcie. Tu macie czarny przewód idzie do minusa baterii. Następny przewód niebieski idzie do pierwszej sekcji, która jest z tyłu baterii. Następny idzie do drugiej sekcji. Później następny idzie po drugiej stronie. Następny idzie potem z powrotem. I tak cały czas robicie, aż dojdziecie do tego czerwonego, czyli do plusa. I podłączacie do plusa baterii. No to powinno wyglądać w ten sposób. Zaraz sobie sprawdzimy, czy wszystko dobrze polutowaliśmy. Po prostu sprawdzimy sobie mierniczkiem na tej wtyczce tutaj po kolei. Ok, tutaj sobie wtyczkę przykleiłem tak, aby mi nie uciekła. I zaczynam od strony minusowej, tak. Tu mamy czarną, tak, jest to strona minusowa. Ok, 3,3 V. Idziemy następne. 6,72. Następne.
10, następna 13, następna 16, następna 20, następna 23, 26, 30 i 33,49 V. No i jak widzimy, wszystko jest ok. Teraz sprawdzimy sobie napięcia na celach. 3,3 i teraz zobaczcie. Tutaj jedno oczko i tu następne. 3,3, jedno, następne 3,3, 3,3, 3,3, samo, 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 samo. Ok, czyli widzimy, bateria jest rozładowana równomiernie, czyli mamy takie samo napięcie na wszystkich 10 celach. To teraz możemy przystąpić do podłączenia BMS-a. Czyli bierzemy tego BMS-a i pierw przylutujemy go do baterii do minusa. No już mamy prawie koniec. Zobaczcie, tutaj minus przylutowałem do BMS-a na odpowiednie miejsce, tam gdzie powinno być. Plus normalnie sobie wyjdzie na zewnątrz, dam jeszcze bezpiecznik. Tu macie przewód ładujący i drugi przewód ładujący idzie z BMS-a. Także teraz wszystko zakrywam, zaklejam i ładuję. Bateria ta pokonała długą drogę, ponieważ aż ze śmietnika przez segregację, poprzez sprawdzenie pojemności, no i wiadomo, polutowanie, złączenie. Także mi się wydaje, że zrobiłem dobrą robotę. Bateria tego typu kosztuje około 215 funtów i to nie jesteście pewni, czy macie tam ogniwa oryginalne. Ogniwa nawet może nie są sprawdzone, może to są jakieś chińskie ogniwa. Także mi się wydaje, że to jest dobra robota i no to nie jest pierwsza z moich baterii. Ok, skończyłem tą baterię. Cała praca zajęła mi około 2 godzin. Wyprowadziłem przewody do ładowania poprzez XT60. Przewód, który będzie szedł do sterownika, także zastosowałem XT60. Dałem 25 amperowy bezpiecznik blisko baterii, ponieważ jest to najbardziej bezpieczne rozwiązanie. No, bateria wygląda nawet fajnie. Obkleiłem taśmą, także wodoodporną, także nie będzie problemu, mi się wydaje, z parowaniem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmika i zapraszam na inne moje filmy, a będzie ciekawie, ponieważ w następnym będziemy testowali baterię z ogniw od papierosów na jednym z moich e-bike'ów i będziemy próbowali tak ją przeciążyć, aż wybuchnie. To nic, zapraszam. Na razie.